Cześć! W końcu mam chwilkę czasu, żeby pokazać Wam Audi, które już jakby 2 filmiki widzieliście, gdzie próbowałem i udało mi się końcowo naprawić wyciek płynu chłodniczego, no i oczywiście uszczelnić pokrywę zaworów. Audi, no cóż, Audi A6 C5 z 2000 roku, każdy zna z wyglądu, nie ma co tutaj zbytnio, że tak powiem, żadnych wodotrysków ani nic takiego. Popularny samochód z mało popularnym silnikiem, czyli zgodnie z opisem, nie będę Was tutaj trzymał w napięciu i w niepewności, 4.2 benzyna z podtlenkiem azotu, naszym polskim, czyli gazem, tak? Gazem, żeby było ekonomiczniej. Także powiem Wam pokrótce, jak zakupiłem ten samochód, ile kosztował, dlaczego był jednym z najtańszych, o ile nie najtańszym jeżdżącym egzemplarzem z tym silnikiem, no i oczywiście dlaczego był taki tani, czyli co w tym samochodzie jest do zrobienia. Zapraszam do oglądania. Słuchajcie, samo podejście do kupna tego samochodu wyglądało tak, że przyjechaliśmy do sprzedawcy, jeszcze było widno, auto stało długo, akumulator był wyładowany do zera, nic tu nie działało, próbowaliśmy go odpalić dosyć długo na kable, co dało bardzo dużo czasu, żeby się przyjrzeć temu samochodowi, tak? Plusem jest na pewno to, że tutaj wszystkie hamulce zostały zrobione, czyli zregenerowane są nowe tarcze, nowe klocki, nowe przewody hamulcowe, zarówno przód, jak i tył, tak? No jeszcze sceptycznie, powiem Wam, byłem dosyć nastawiony do tego samochodu, bo w środku był syf, po prostu, tego inaczej się nie da nazwać, był syf, wszystko się kleiło, fotele, wszystko było strasznie brudne, tak? No ja zakochałem się w tym samochodzie z chwilą, kiedy on odpalił. Tak, było widać, że on stoi długo, odpalił, zagadało te 8 cylindrów, zero jakiegokolwiek białego dymu, innych oznak, pracował od razu równiutko, fajniutko i to przekonało mnie, że warto, pomimo tego przebiegu, tego wszystkiego, po prostu warto. Za te pieniążki, które zapłaciłem, że warto go ratować, tak? Dobra, zanim przejdziemy dalej, jeszcze kilka słów o samochodzie. Niecałe 370 tysięcy przebiegu. Autko stoi już na innych felgach. Postaram się wrzucić Wam przebitkę, na jakich stało. Nowe oponki, felgi 17. No dlaczego padł wybór na takie auto? No zawsze chciałem mieć V8 wolnossącą, tak? W dobie tego wszystkiego, co się dzieje, jakby, że wiadomo, ekologia, nie ekologia i tak dalej, te wszystkie silniki, downsizing, nie wiadomo co, no myślę, że to jest jedno z aut, które naprawdę warto mieć i każdy fan motoryzacji powinien mieć, czyli wolnossąca V8. Sam dźwięk, no ja zakochałem się w tym samochodzie po prostu, tak, odkąd on odpalił, bo miałem już A6 kiedyś, także znam to auto, wiem, że są wygodne, fajne, komfortowe, no ale ta V8 no robi swoje. Tak, teraz z mankamentów. Jest ich kilka. Myślę, że zaczniemy od zewnętrza, czyli od nadwozia, później zrobimy sobie mechaniczne rzeczy, środek, żeby to jakoś miało ład i skład, także już Wam przechodzimy, pokazuję Wam, co jest z zewnątrz do zrobienia. Zapomniałem dodać, silnik fabrycznie 300 koni, nie tak jak w SC 340 i 400 Nm momentu. Myślę, że ten silnik ma mniej tych koni ze względu na swój wiek i tam ewentualne nagary, które się zebrały, które gdzieś tam później będę chciał ogarniać, ale fabrycznie nominalną moc taką miał. Myślę, że ma 250 w tym momencie. Jeśli chodzi o karoserię, tak, no to standardowo A6 C5, tak, tu ma troszeczkę mankamentów, tak jakby tutaj jakaś zapraweczka, przód, tak jak widać, jest zarysowany,
Musimy coś tutaj podziałać, tak, ze zderzakiem i tak dalej. Gorzej jest z drugiej strony, ponieważ auto miało tutaj drobną przygodę. Brakuje nam krateczki. Tutaj, jak widzimy, jest wgniota, tak, ale to jeszcze nie jest największy problem. Drzwi od strony pasażera, tak jak widać, rdza. No i tutaj czeka lakierowanie dachu, ponieważ tak jak tutaj widzicie, coś pęka, a tutaj w tych miejscach na rynienkach no jest po prostu rdza. Także z karoserii praktycznie to by było tyle do zrobienia. No jest oczywiście troszeczkę więcej, ponieważ przechodząc sobie tutaj do środka, jak będziemy szukać bardzo, bardzo mocno, no to tak jak widzicie, tutaj jest rdza. W środku tego nie będzie tak mocno widać, ale tam, widzicie? Tam jest też takie rdzawki. No, co tutaj dużo ukrywać? Auto ma swoje lata, tak, ma swój przebieg. A szóstki zresztą nie słyną z tego, że wiadomo, że są jakieś tam super ekstra, jeśli chodzi o rdze. Jest to niby ocynk, ale jak już coś raz było robione, no to wiadomo, nie? No to się dużo rzeczy w nich... No dobra, jednak wam go pokażę, tak? Także, tak jak widzicie, rury tak można rozpoznać z tyłu A6 od S6. S6 i RS6 mają rury wystające ze zderzaka tylnego, a A6 4.2 ma je schowane po prostu jakby pod zderzakiem i tylko i wyłącznie takie drobne przetłoczenia. Ja bym chciał to zmienić, bo ten zderzak też jest no to nie jest zły, no dobra, nie jest zły, ale chcę go zmienić, żeby te rurki wystawały. Tutaj również powinno być widać, tutaj i tutaj są takie maleńkie wgniotki, także to też jakby jest do zrobienia, tak? Ogólnie bardzo ładnie autko się prezentuje na tych felgach, te kapcie, siedzi nisko, fajnie, także jak najbardziej wygląd z tyłu ma rasowy, brakuje jedynie, tak jak mówię, tych rur wydechowych, które dopełnią całość. Wady mechaniczne. No, wady mechaniczne zaczniemy od tej największej i jakby najtrudniejszej, czyli od ubywającego płynu chłodniczego. Jak wiecie z poprzedniego filmiku, gdzie odkryłem, że gdzieś tam z tyłu z krójca jest wyciek, próbowałem go naprawić, ostatecznie udało się to. Sprzedawca nie mógł sobie z tym poradzić, był w 3 warsztatach, każdy warsztat jakby stwierdził, że silnik trzeba rwać z auta, żeby się tam dostać. No więc cóż, no ja też próbowałem, też doszedłem do takiego wniosku, że prawdopodobnie trzeba to wyrwać. Można tutaj odkręcić kolektor, tak jak jedna osoba z Was zaproponowała. No słuchajcie, wiecie co ja zrobiłem? Z kampera wyjąłem korek od zbiorniczka wyrównawczego i włożyłem korek właśnie z kampera i przestało lecieć, tak? Co zauważyłem, że korek, który tutaj miałem, dolegał idealnie tutaj, wszędzie, z każdej strony i chyba nie upuszczał ciśnienia. Po prostu wzrastało ciśnienie w całym układzie i ten płyn gdzieś był tam wyrzucany. Więc to załatwiło sprawę i na tym już mam przejechane 500 km, powiem Wam, i jestem bardzo z tego naprawdę zadowolony, bo działa, nie leci, tak? Następna rzecz to oczywiście pocenie się tutaj spod dechli, spod pokryw zaworów, tak? Także ta strona już jest zrobiona, to możecie zobaczyć w poprzednim filmiku, cała uszczelniona. Z tej strony no wygląda to tak jak wygląda. Nie wiem, na ile tutaj widzicie. Jest dobrze, bo nie leci to już, tak? Ogólnie jest taka warstwa tutaj syfu, że nie leci, ale to jest następne do zrobienia, tak? Tutaj też jedno z tych cięgien było ułamane plastikowych, także zostało wymienione na metalowe.
Wężyki podciśnienia również tutaj z tych dwóch zaworów kombinowanych nie były podłączone, co generowało bardzo dużo błędów w komputerze. Ja je podłączyłem i jest dużo lepiej, tak? Następna rzecz to takie drobne problemy były z przyspieszaniem, więc wymieniłem przepływkę na używaną i bardzo to pomogło tutaj silnikowi. Dostał on jakby drugi oddech, przyspiesza dużo lepiej, więc jest naprawdę super. Ogólnie te wszystkie koszty, jak na razie to wszystko kosztowało mnie w granicach 600 zł, tak, żeby to wszystko zrobić, to co tutaj jest ogarnięte. W najbliższym czasie czeka mnie wymiana oleju, no i skrzynia biegów. I skrzynia biegów jest moją największą obawą. Skrzynia biegów, która się jakby ślizga na na czwartym i piątym biegu. Teraz w weekend spróbuję sprawdzić stan oleju, zobaczyć w jakim stanie jest ten olej i być może go wymienić, zobaczę czy, no właśnie w jakim stanie on jest, tak? Jeśli coś to pomoże, będzie super. Jeśli nie pomoże, to najprawdopodobniej czeka mnie remont. No myślę, że i tak jest to, że tak powiem, opłacalne, patrząc na koszt zakupu samochodu, który oczywiście Wam powiem, tak? Ja powiem Wam pod koniec gdzieś tam, ile on kosztował, tak? I sami stwierdzicie, czy warto było, czy nie było warto, tak? Środek nietypowy, zazwyczaj są czarne, a tutaj jest jasny. Też bym wolał czarny, aczkolwiek przyzwyczaiłem się już do tego jasnego. Skóry są już teraz raz wyczyszczone. Wszystko jest raz wyczyszczone. Oprócz dywaników jakby. Pod spodem było wszystko prane. Tak. Postaram się Wam wstawić przebitki. No był tu syf. Naprawdę był tutaj syf. Syf przeogromny. No i zostało to wszystko wyczyszczone, wyprane na ile się dało. Także tutaj cena też jakby była adekwatna do stanu tego środka, tak? W środku również, jak to w Audi, wyświetlacz FIS był cały rozlany. Ja już go mam wymienione, sam wyjąłem, wszystko wymieniłem, zrobiłem, także żaden problem, żeby to zrobić. Tak naprawdę, no widzicie, fotele są troszeczkę sfatygowane, ja bym chciał je sobie w jakimś tam późniejszym okresie wymienić na inne lepsze, ale to zobaczymy. Podsufitka również do podklejenia się troszeczkę nadaje. Cóż jeszcze? Szyberdach działa, nie przecieka. Cała reszta wszystkiego działa, tak? Nagłośnienie Bose bardzo fajnie gra. Radyjko z nawigacją, oczywiście nawigacji nie używam, radyjko działa, podgrzewanie działa, klimatyzacja działa, wszystko działa, tak? Cóż jeszcze z tych rzeczy, które jakby nie działają? No oczywiście sonda lambda jedna jest do wymiany, tak jak widzieliście też na poprzednim filmiku, ona się zaświeca, muszę to zrobić, plus oczywiście zaświeca się ESP, ABS, nie wiem do końca czym jest to spowodowane, pokazuje, że to jest czujnik ciśnienia w układzie hamulcowym, ale na wagu wszystko wygląda ok, więc do końca nie wiem, próbuję to rozpracować, nagrywam tam jakieś materiały, także jak mi się uda to dojść do tego co to jest, to Wam to wrzucę. Oczywiście kasowanie błędu poduszki powietrznej widzieliście, więc to już jest też ogarnięte. Więc no tak to wygląda. No jest jeszcze oczywiście pewnie dużo więcej jakichś tam pierdółek, ale nie będę Wam wszystkiego wymieniał, tak? Tak, więc jeżdżące samochody no 12 000. Nie jeżdżące samochody gdzieś z walniętą totalnie skrzynią lub z czymś innym kosztują około 6 000, tak? A to auto, akurat w dobrym momencie mnie zagłusza. Ja za ten samochód zapłaciłem 6300 zł. Tak? Sami ocencie, czy jest to dobra cena, czy nie. Jeśli o mnie chodzi, z mojego punktu widzenia jest to bardzo dobra cena. Dlaczego to jest dla mnie dobra cena? Słuchajcie, no 6000 zł, patrząc na te wszystkie koszta, które będę musiał ponieść, tak, i które już poniosę,
zamknę się wraz z remontem skrzyni biegów. Zamknę się dodatkowo w kwocie 6-7 tysięcy złotych. Także za 12 tysięcy złotych mam auto, które będzie miało odświeżony lakier, zrobiony remont skrzyni, wszystkich mankamentów się pozbędę i będę miał pewność, że to jest zrobione, a nie kupię za 12 tysięcy złotych samochód, który teoretycznie dzisiaj jeździ, a jutro nie wiadomo, co się w nim sypnie. Więc dla mnie jest to bardzo, bardzo rozsądne pieniądze. No, za 6300 koni zrobiłem już nim jakieś 700 km, więc w następnym filmiku pokażę Wam, ile to realnie spala. No i oczywiście troszeczkę jak to jeździ, tak? Jeśli macie jakieś uwagi, jeśli chcielibyście coś więcej wiedzieć, śmiało piszcie, komentujcie, a ja będę, nagrywał następne jakieś tam materiały, co będziemy tutaj w nim grzebać, co trzeba zrobić. Także dzięki wielkie, zapraszam do oglądania. Trzymajcie się, cześć.